Serdecznie witam w odcinku 9 pod tytułem Kontrola umysłów, część 6. W poprzednim 8 odcinku omówiłem pierwsze 8 taktyk stosowanych przez standardowych manipulatorów występujących w mediach publicznych. W tym odcinku opiszę pozostałe, bardziej zaawansowane taktyki manipulacji. Taktyki manipulacji opisywane przez George'a Simona mają wywołać wrażenie, że manipulator jest szczery, bezstronny, neutralny, uczciwy i pokazuje cechy wzorowego obywatela i obrońcy uciśnionych. Aby to sztuczne wrażenie wyglądało bardziej naturalnie, od mistrzów manipulacji wymaga się osiągnięcia wyższych stopni wtajemniczenia. A oto one. Taktyka 9. Zastraszanie. Manipulator będzie zawsze próbował trzymać ofiarę w pozycji obronnej, w celu upewnienia się, że pozostanie ona w tej samej drużynie przez cały proces. Często używa niebezpośrednich i subtelnych gróźb. Taktyka 10. Obwinianie. Manipulator używa obwiniania jako formy zastraszania w celu zmuszenia ofiary do zrobienia tego, co chce manipulator. Będzie mówił, że ofiara odbiera to zbyt łatwo, zbyt samolubnie, albo wcale nie dba o interes manipulatora. Ofiara zacznie czuć się źle ze względu na manipulatora i będzie utrzymywana w uległości, niepokoju i zwątpieniu. Taktyka 11. Zawstydzanie. Celem tej taktyki jest doprowadzenie do sytuacji, w której ofiara czuje się źle, a manipulator staje się nagle jej sympatykiem. Manipulator może używać sarkazmu i dołować ofiarę, aby poczuła wstyd. Ofiara czuje się małowartościowa. Często używany jest subtelny sarkazm, retoryczne komentowanie, nieprzyjemny ton lub głos, dzikie spojrzenia. Wielu redaktorów platform internetowych sponsorowanych przez rząd często uprawia właśnie tę taktykę. Taktyka 12. Odgrywanie ofiary. Manipulator chce wykazać, że to on jest ofiarą, nawet kiedy sam jest osobą winną. Tłumaczy, że dokonał czynu w nieprzychylnych okolicznościach i będzie próbował wzbudzić współczucie, sympatię i litość. Większość ludzi nie potrafi stać i patrzeć na czyjeś cierpienie, a manipulator z łatwością zdobędzie tych ludzi, żeby z nim współpracowali. Taktyka 13. Oczernianie. To potężna technika, ponieważ prawie natychmiast stawia ofiarę w pozycji obronnej, podczas kiedy manipulator ukrywa swoje agresywne intencje. Manipulator będzie próbował odwrócić wszystkie okoliczności w taki sposób, że ofiara wygląda na przestępcę i osobę, która wywołała wszystkie kłopoty. Taktyka 14. Rola sługi. Manipulator będzie ukrywał swoje intencje, ukazując je, jakoby miały służyć jakimś szlachetnym celom. Częste powiedzenie to ja wykonuję tylko moją pracę. Jeżeli usprawiedliwienie narzucania swojej woli, dokonywanie aktów przemocy, okradanie obywateli czy inne niemoralne działania urzędników rządowych mają być usprawiedliwiane stwierdzeniem, że to tylko ich praca, to brak w tym krajobrazie miejsca na sprawiedliwość i prawa obywateli. Dopóki istnieje toczący nas od dziesiątków lat rak administracji państwowej, dopóty nie będziemy mieli kraju wolności, szanującego prawa jego mieszkańców. Walka ze skutkami błędów administracyjnych jest pozbawiona sensu, kiedy trzeba chorobę leczyć u samego źródła. Taktyka 15. Uwodzenie. Narzędzia używane w tej kategorii to intensywne poparcie, pochlebstwo i oczarowanie. Po pewnym czasie ofiara odda swoją lojalność i wiarę manipulatorowi. Taktyka 16. Wykazanie winy.
to typowa technika, w której stosuje się obwinianie innych za problemy, których doświadczają. Taktyka 17. Udawanie niewiniątka. Jeśli manipulator zostaje złapany po osiągnięciu swojego celu, będzie sugerował, że szkoda, która wystąpiła, była całkowicie niezamierzona. Manipulator może nawet całkowicie zaprzeczyć, że to on jest winny, a złapany na gorącym uczynku pokaże na twarzy oburzenie lub zaskoczenie. Celem tej manipulacji jest wzbudzenie w ofierze wątpliwości w jej zdrowy rozsądek, gdyż wszystko wskazuje, że nie miała racji. Taktyka 18. Udawanie zmieszania. Manipulator udaje, że nie ma pojęcia, o czym mówi ofiara i udaje głupiego. Może okazywać duże zmieszanie nawet wtedy, kiedy ostateczne oskarżenie jest mu przedstawiane. I ostatnia taktyka 19. Wzburzony gniew. Kiedy manipulator pokazuje gniew, ma to wywołać w ofierze uczucie przykrości i sympatii dla niego. Jeśli uda mu się zaszokować ofiarę, może zmusić ją do uległości. W tym odcinku opisałem manipulację jako jedną z najbardziej agresywnych i skutecznych metod kontroli umysłów. Taktyki manipulacji opisane przez Simona są używane w mediach głównego nurtu we wszystkich programach, zarówno telewizyjnych, jak i radiowych. Aby skuteczność manipulacji aparatu władzy była 100%, media są dotowane z naszych podatków kwotami około 3 miliardów złotych rocznie. Fakt ten świadczy nie tylko o desperacji mediów i związanych z nim polityków i dziennikarzy, robiących wszystko w celu ukrycia prawdy i ogłupiania obywateli. Rodzi się jednak pytanie, dlaczego obywatele mają za to wszystko płacić? Zastopowanie tej fali manipulacji i propagandy rządowej mogłoby być skuteczne w wypadku całkowitej likwidacji mediów lub wymiany pracującego tam personelu. Niestety, likwidacja mediów jest raczej nierealna, jak również wymiana pracowników może być kłopotliwa w krótkim czasie. Skoro nie możemy pozbyć się ostatecznie mediów oraz ich skorumpowanej kadry, pozostaje wyjście awaryjne, które ja wybrałem osobiście. Po prostu zrezygnowałem z dostępu do mediów publicznych TVP, z wyjątkiem internetu. Taka decyzja, co prawda czasami trudna, może w dłuższym czasie doprowadzić do sytuacji, kiedy kłamcy nie będą mieli komu kłamać i ich manipulacja naszymi umysłami stanie się przez to mniej skuteczna. Odcinek ten kończy opis taktyk manipulacji i w kolejnym spróbuję odnieść się do niektórych problemów występujących w mediach internetowych. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 10 pod tytułem Internetowe dylematy, część 1.